Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Witam w kolejnym odcinku cyklu Fizyka Życia. Z nami jest autor Fizyki Życia, pan Jan Kubań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ostatnio dosyć dużo wyświetleń miał Jestem pozytywnie zaskoczony. nasz program, bo jeszcze poprzedni miał 14 000, ten miał na tę chwilę chyba 27 000. Więc dwukrotnie tutaj przebiliśmy poprzedni odcinek. Tytuł był Czego nie mówią w szkole i rzeczywiście o tym nasz odcinek i to, co Pan mówił, było. No i dzisiaj idziemy trochę za tym ciosem. Czego nie mówią biolodzy? Czego nie mówią biolodzy? Tak. I dlaczego? Czego i dlaczego? Dlaczego? To bardzo dobre pytanie jest. Wie Pana, może zacznijmy od tego, dlaczego pewnych rzeczy nie mówią. Ja sobie niedawno oglądałem takich różnych prelekcji dotyczących początków życia na YouTubie. Między innymi mówił laureat Nagrody Nobla, który dostał tą nagrodę z dziedziny chemii, mówił jakiś fizyk. Według mnie wszyscy oni mają tak jakby, są dwa fundamenty, które powodują, że oni o tych rzeczach nie mówią, o których my zaraz będziemy mówili. Pierwszy fundament to jest to, że oni patrzą jednak przez pryzmat swojej dyscypliny, swojej wąskiej dyscypliny. Już ten fizyk trochę szerzej, bo on tam cząsteczki, cykl Krebsa i budował to, tak? Ale to też było takie skażone właśnie tą jego dyscypliną. Chemik oczywiście mówił z punktu widzenia chemii, mówił bardzo ciekawe rzeczy, natomiast nie zbudował takiego ogólnego modelu poznawczego. To są pewne małe wycinki. Ja je oczywiście skrzętnie zbieram i wsadzam do tego mojego modelu, bo one wcale mu nie przeczą, tylko wręcz go rozbudowują. To jest bardzo duży problem atomizacji nauk. Mówiliśmy chyba o tym kiedyś. To Marian Mazur, to już tak. Nawet wie Pan, my jesteśmy kolejnymi, którzy mówią, apelują, żeby właśnie tej atomizacji nie było. Dużo na ten temat mówił Marian Mazur, ale niestety taka jest prawda. Jest atomizacja i są te granty, one działają w ten sposób i taki jest wynik. To jest działanie tego systemu. A fizyka życia jest bardziej takim syntetycznym, holistycznym, jak to dzisiaj modnie się mówi. A też wynika z pasji mojej, nikt mi za to nie płaci. Oglądając właśnie tych wybitnych uczonych, oni na początku dziękują sponsorom, dziękują podatnikom, bo pracują na państwowych uniwersytetach i tam jeden to mówił, że to co on zrobił, to tam kosztowało podatnika parę milionów dolarów. Ale chociaż przynajmniej dobrze, że ma taką świadomość, bo nie wszyscy mają taką świadomość, tak jest. Czyli ta wąska specjalizacja. A druga, to jest ten element, o którym też żeśmy mówili, to była, ja to nazwałem klątwą wiedzy. I właśnie w tych wykładach znowu oni powołują drzewo życia Darwina, tam gdzie jest pogląd taki, że życie powstało od jakiegoś elementu i on potem się metodą specjacji właśnie rozczłonkowywał na kolejne gatunki. I oni są tak jakby przybici do krzyża właśnie do tego drzewa Darwina. Natomiast ta Lynn Margulis, która kilkadziesiąt lat temu już mówiła o endosymbiozie, ona w ogóle w tym nie jest uwzględniana. Nie mówi się o tym. Dlaczego się o tym nie mówi? Bo jest wąska specjalizacja, bo im nie pasuje do tego, co oni w tej chwili wiedzą i nie wiedzą, jak to ugryźć. Zamiast właśnie zadać sobie fundamentalne, bardzo proste pytanie. Skoro doszło do endosymbiozy, to całe to drzewo życia Darwina jest do przerobienia. My je przerobimy w następnym spotkaniu, pokażemy. A dzisiaj temat, o którym żaden biolog nam nie powie, matematyczna teoria gier. Matematyczna teoria gier zaczęła się od hazardu. Ludzie sobie grali w kości, i grali i tak się zastanawiali, co tu zrobić, żeby wygrać. Mieć szczęście. Mieć szczęście na przykład, ale szczęściu trzeba pomóc. Szczęściu trzeba pomóc, dokładnie, i właśnie wymyślono matematyczną teorię gier. Definicja gry to zbiór różnych działań obiektu mający na celu zdobycie przezeń pożądanego zasobu, podczas gdy jeden lub więcej obiektów też ten zasób chce zdobyć. Życie jest grą. Życie jest grą, dokładnie. A teraz proszę, jak Pan rozumie tą definicję gry. Zbiór różnych działań obiektu. Jakie działania obiektu Pan widzi, że gramy? O pieniądze gramy, całe nasze życie, jak powiedziałem, według mnie jest grą, i przecież pozyskujemy zasoby.
jedzenie, tak, czy takie społeczne zasoby. No wszędzie jest, myślę, Idąc ta do teoria. pracy, oszukując, Tak. kradnąc, tak? Tu cała teoria Krzysztofa Karonia dotycząca kradzieży świadomej, nieświadomej. Jan Małek, który Ale mówi nawet ja bym nie sprowadzał tego wszystkiego do jakichś złych intencji. No po prostu tak jest życie skonstruowane, że Tak, musimy tak, rywalizować. Tak, o popatrzmy, zasoby. jak ja tutaj to sprecyzowałem. W trakcie rozwoju matematycznej teorii gier odkryto, że tymi różnymi działaniami, o których mówi definicja gry, są algorytmy, plany, metody obliczeniowe, decyzje, metody wytwórcze. Metody wytwórcze, no jeżeli pan chce prowadzić jakąś wojnę, to pan musi mieć zasoby, pan musi mieć te czołgi, te 34, które być może ustępują parametrom czołgów strony przeciwnej, ale jak pan ma ich więcej, bo pan umie ich więcej wytworzyć, no Albo to mam jest pan lepszy. większe zasoby. Albo ma pan większe do tego, zasoby. żeby je wytworzyć. Przykładem bardzo ciekawym jest tutaj porównanie łucznika angielskiego z kusznikami. Dlaczego mówię kusznikami? Bo otóż łucznik działał sam. On sobie wbijał strzały przed swoje kolano i następnie strzelał. I było powiedziane, że on może wypuścić około 6 strzał na minutę, czy nawet więcej, chyba co 3 sekundy, także dużo tych strzał. No oczywiście musiał je mieć, te strzały. No i teraz stworzono taką grupę kusznik, który strzelał. Był jeszcze napinacz i był jeszcze ochroniacz, czyli 3 osoby, które strzelały z jednej kuszy. I jak przeprowadzono analizę wydajności obu tych systemów, to się okazało, że ci pomimo, że wolniej strzelali, że pomimo ich, że było ich 3, to jednak mieli wyższą siłę rażenia, bo byli o wiele bardziej celni. Czyli podział pracy. Podział pracy. Z drugiej strony łuk i kusza. Jak to w świecie anglosaskim mówi się crossbow, czyli krzyżowy łuk. Celowanie jest o wiele prostsze, się okazało, bo z łuku to tu trzeba celować i tu trzeba celować. Tutaj mamy dokładnie prowadnicę, czyli no, to są właśnie te metody wytwórcze, te triki, które pozwalają na osiągnięcie, zdobycie czegoś więcej. W przypadku kuszników Czyli taki wyścig technologiczny. wyścig technologiczny, dokładnie. Metody wytwórcze, kryteria optymalizacyjne, zasoby, struktury, konfiguracje i teraz ważne, przewidywania co do ruchów innych obiektów. To przecież no, słynne są takie filmy szachistów, kiedy szachista skupiony jest nad tą swoją deską i nagle w przyspieszonym tempie przestawiane są figury i on, nie, to nie to. I przestawiane są inaczej, nie. Właśnie musi przewidywać, patrzeć jak przeciwnik zareaguje. Tutaj bym wtrącił, że jeśli chodzi o szachy, no to faktycznie jest dosyć wąska specjalizacja, ale w życiu, jeżeli chcemy przewidywać ruchy przeciwnika, to musimy mieć wiedzę z różnych dziedzin, no bo i z psychologii, tak, i z fizyki na przykład. Dokładnie tak. Tak też powstała cybernetyka, żeby Dokładnie. przewidzieć tor pocisku rakietowego, Dokładnie. między innymi. Czyli przewidywania co do ruchów innych obiektów, zasady i reguły służące do wypracowywania kolejnych akcji. I to wszystko nazwano mianem strategii. Czyli najkrócej mówiąc, strategia to zbiór działań obiektu mający doprowadzić go do zdobycia zasobu pożądanego. Ja wiem, że w komentarzach prawdopodobnie będzie bardzo dużo tych komentarzy, że to nie jest taka definicja, że są inne definicje. Rzeczywiście, jak to w nauce, definicji strategii jest bardzo dużo, definicji taktyk jest bardzo dużo, ale to jest zaproponowana przeze mnie, ja się pod nią podpisuję i teraz, jeżeli ktoś będzie chciał ze mną dyskutować na temat jak ja rozumiem strategię, to właśnie tak ją rozumiem, tak? Czyli jest to według mnie jasna definicja, niczego nie ukrywa, zrozumiała i gotowa do użycia. To jeszcze raz odczytajmy, żeby naszym widzom... Strategia to zbiór działań obiektu mający doprowadzić go do zdobycia zasobu pożądanego. A czym się strategia od taktyki w takim No razie? właśnie, czym się różni Bo jest strategia od istotna taktyki? Otóż taktyka to są elementy charakterystyczne strategii. Podam przykład z mojego życia. Otóż syn mój, kiedy miał 10 lat, a nawet 8 chyba, ja wtedy się mocno zapaliłem do pól bilarda. No i postanowiłem, że jeżeli ja będę chodził na treningi, no to czemu miałbym jego nie wziąć? Zapytałem się, czy trenera, czy 8-latek może grać. Powiedział, że nie ma problemu. Trzeba kupić tylko wyrychtować taki trochę krótszy kij, lżejszy, żeby i możemy sobie grać. Bardzo szybko opanowaliśmy podstawy gry w bilarda. No i zaczęliśmy grać. Raz wygrywałem ja, raz wygrywał syn. W pewnym momencie jemu tam przestało się chcieć trenować, ja zacząłem być trochę lepszy.
I on, ten ośmiolatek, zaczął myśleć właśnie, co zrobić, żeby to jednak on wygrał. I proszę sobie wyobrazić, że zobaczył, że można grać agresywnie i można grać defensywnie. Co to znaczy grać agresywnie? No, starać się, żeby te bile jak najszybciej powbijać. Natomiast defensywnie to starać się tak zrobić, żeby uprzykrzyć grę przeciwnikowi, żeby wyprowadzić go z równowagi. Zaczął grać wolno, bardzo wolno. Zaczął robić takie ruchy, które nie miały na celu ani żeby on wbił, ani żebym ja wbił. Ja się denerwowałem. W momencie, kiedy ja już miałem jakąś tam dosyć dobrą pozycję do strzału, to po prostu nerwy strzelały, robiłem błąd i on wszystko zamiatał. I wygrywał. Jak to się ma do taktyki i strategii? No więc mówię, strategia to jest taka, że on chciał wygrać i ja chciałem wygrać. I robiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby wygrać. Natomiast on zobaczył, że są taktyki agresywne i są taktyki defensywne. Tak? I to są właśnie pewne charakterystyczne elementy strategii. Ja to tak definiuję. Zaraz zobaczmy, że... No to jeszcze wypada przytoczyć taką definicję, nie wiem, czy bardziej klasyczną, ale która też nam, myślę, wiele wyjaśnia, no bo jakby klasyczne rozróżnienie strategii i taktyki jest takie, że no chociażby sierżant w okopie, no to on podejmuje taktyczne decyzje dotyczące węższego pola manewru niż na przykład generał w sztabie, który podejmuje już decyzje strategiczne. No bo on podejmuje całościowe, globalne, tak? Tak I powiedzmy, mamy taką taktykę wojskową, rozpoznanie bojem wstępnym, czyli wysłanie grupy żołnierzy do ewidentnego ataku, który nie ma się zakończyć ani powodzeniem, najlepiej, żeby się nie zakończył też porażką, czyli utratą życia tych wszystkich żołnierzy, ale oni mają zacząć pozorowany atak po to, żeby przeciwnik odkrył swoje pozycje bojowe. Tak? Na przykład w życiu, tak patrząc właśnie na nasze indywidualne losy, no to przykładowo, decyzja strategiczna, chce schudnąć. Tak. A taktyka, no to jak? Czy jaka dieta i tak dalej? Czy mniej żryć, czy więcej trenować? No dokładnie, to trzeba i co potem zrobić, jak schudnę, tak? Bo to też trzeba. Dokładnie tak, czyli to są elementy charakterystyczne strategii. Taktyka to elementy charakterystyczne strategii. A teraz poproszę realizatora o rysunek 00 i zadam panu pytanie. Co wspólnego ma Krzysztof Lech Łuksza jako obiekt z obiektem falanga, który jest widoczny na ekranie? Abstrakcyjne pytanie trochę. No wie pan, jak jest pan tak jakby, znaczy ja jestem tym mentorem, a pan jest tym moim Luke'em Skywalkerem, no to zadaję pytanie. Oczywiście mogę liczyć, że jeszcze pan nie odpowie na to pytanie, ale myślę, że za Nic chwilę... mi nie przychodzi do głowy. Nic panu nie przychodzi do głowy. Poproszę w takim razie film 01, to już jest film, który pokazuje, jak jest zorganizowana. Można bez dźwięku, bo wiem, że w komentarzach ludziom to przeszkadza, także jeżeli można, proszę włączyć. Tak jak widzieliśmy na tamtym rysunku, jest to zwarta formacja żołnierzy, ich bodajże było 256. Oni mają bardzo długie włócznie. Te włócznie mieli dłuższe niż przeciwnicy, niż Grecy, to jest falanga akurat macedońska. Tutaj jest pokazane, że oni trzymają jedną ręką włócznie, oni jednak trzymali dwoma rękami, a tarcze mieli zawieszone na szyi w jakimś tam stopniu. I to była zwarta formacja, która miała się wklinować po prostu w przeciwnika, zniszczyć go. I teraz proszę zauważyć, że ona się składała z ustawienia żołnierzy. Tak? Znaczy każdy żołnierz oczywiście miał sarissę, czyli tą długą włócznię, miał tarczę i trzeba było ich ustawić. Oni byli ustawieni. Ale cóż się działo, jeżeli w pierwszym rzędzie ginął żołnierz albo padał ranny? W związku z tym go ktoś zastąpić. Musiał go ktoś zastąpić. I w związku z tym była taka zasada, że z następnego rzędu wkracza na to miejsce kolejny żołnierz, natomiast jego miejsce zajmuje kolejny w kolejnym rzędzie. Teraz jak oni się zbliżali już do swojego przeciwnika, no to pierwsze rzędy miały na te piki skierowane prosto na tego przeciwnika. Natomiast cała reszta co robiła? Pikami machała od góry, żeby jak lecą strzały albo lecą kule jakieś z procy czy coś takiego, to żeby osłabiać impet, żeby po prostu te pierwsze szeregi nie były narażone właśnie na ataki z góry. Boki falangi były też narażone na ataki.
Falanga bardzo dobrze wytrenowana potrafiła zrobić te manewry takie skrętów o 180 stopni, o 90 stopni bardzo szybko. Natomiast byli oni osłaniani drobną konnicą albo jakimiś piechurami, którzy na wszelki wypadek służyli do tego, żeby osłonić właśnie tą falangę z boku. No i teraz odpowiedź, co łączy Krzysztofa Lecha Łukrze z falangą macedońską. No, macha pan w tej chwili swoimi powiekami, ma pan rzęsy, tak? No to jest coś takiego jak te właśnie kopie, machanie na górze, że to są rzęsy, mają nie dopuścić innych obiektów do pana oczu, tak? No bo oczy są bardzo ważnym elementem, oni sobie tam machali. Pan jest pewnym obiektem, który czegoś pożąda i falanga macedońska też jest obiektem, który czegoś pożąda. No i dalej. No, ale ktoś powie, że to jest zbiór obiektów. No tak, ale kiedyś mówiliśmy już, że zbiór obiektów możemy traktować jako, nazywamy to systemem, ale system możemy Czyli traktować tu myślenie systemowe. jako obiekt. Dokładnie, tak. Wiadomo, pan jest zbiorem organów, ale możemy pana postrzegać jako właśnie pojedynczy obiekt. No i teraz rozstawienie. To jest pierwsza cecha charakterystyczna i ja nazwałem to rozstawienie jako taktyka struktury. To jest taktyka struktury. Pan ma swoją taktykę struktury i oni mają swoją taktykę struktury. Pan ma dwoje oczu rozstawione tam, nie wiem, 10 centymetrów jedno od drugiego, jeden nos, usta, ileś tam zębów, 32 w dobrym przypadku, trochę mniej, jeżeli już panu coś tam powyrywano, dwie ręce, dwie nogi i tak dalej, i tak dalej. Oni mają tak samo swoją strukturę. Pan też się zachowuje w pewien określony sposób, tak? Jeżeli czegoś pan nie dostrzega, to na przykład próbuje pan uzbroić to oko w jakąś lupę, tak? Żeby coś... Ale czym się różni struktura od taktyki struktury? No bo na razie chyba pan mówi o strukturze po prostu. Tak, i ja nazywam, że struktura, to jak obiekt jest zbudowany, nazywam to taktyką struktury. Ponieważ obiekt żywy, czy też taki stworzony z obiektów żywych, chce coś osiągnąć, to on do tego wykorzystuje taktyki. I dwie fundamentalne taktyki, w jakie jesteśmy wyposażeni, to są taktyki struktury, czyli to, jak jesteśmy zbudowani, i taktyki zachowań. Tak? Po to właśnie, żeby te nasze cele zrealizować. Poproszę o rysunek 2. To jest obiekt aktywnie absorbujący. To jest taki najprostszy model obiektu żywego. W środku jest ten element, ten czarny element, natomiast obszar przyciągania, no bo jeżeli... Taki zasięg, tak? To jest zasięg, dokładnie. To jest ten dysk taki szary. Ja widzę, że przygotowałem PNG bez tła i stąd mamy czarne tło, to powinno być białe, następnym razem już będziemy mieli dobrze. I teraz proszę zauważyć, jeżeli mamy jeden taki element, no to strefa przyciągania jest widoczna, tak? To jest ten pierścień. Natomiast poproszę o rysunek 3. Jeżeli teraz mamy możliwość ustawienia tego, tak? No to mamy, tutaj są podane pierwszy rodzaj ustawienia i drugi rodzaj ustawienia. No i proszę mi powiedzieć, gdzie jest większy obszar przyciągania? No tutaj jak współpracują te... Ewidentnie w drugim przypadku, tak? Znaczy można powiedzieć, że obie struktury ze sobą współpracują, tylko że tam te obiekty są tak zacieśnione, że po prostu one neutralizują swoje obszary przyciągania, tak? Czyli to są właśnie taktyki struktury. Poproszę o rysunek 4. Tu jest roślinka z mojego ogródka. Proszę zauważyć, że ta roślinka ma bardzo małe korzonki. Natomiast wypuszcza dalekie wypustki, które się potem ukorzeniają. Kolejny rysunek 5 bym poprosił. Możemy 5 poprosić, bo tam jest inna roślinka. A tutaj jest inna roślinka. Ona żadnych wypustek nie wypuszcza, tylko ma dosyć głębokie korzenie, no i takie duże liście. W związku z tym budowę chociażby tutaj roślin, czy budowę obiektów żywych możemy, a ponieważ te obiekty żywe pożądają zasobów zewnętrznych, żeby się zbudować i żeby się powielić, możemy traktować jako ich swoiste taktyki służące właśnie realizacji strategii przyswajaj, powiel się. I jeżeli w ten sposób zaczniemy traktować obiekty żywe, patrzeć przez pryzmat taktyk, to o wiele więcej zrozumiemy, niż rozumiemy do tej pory. To jest wprowadzenie do matematycznej teorii gier. Teraz wracamy do biologii i o tym biolodzy mówią, bo pomówimy sobie w tej chwili o przekształceniach komórki.
Jak się te komórki mogą przekształcać? Otóż mówiliśmy o tym, że komórka może się dzielić i to już jest omówione. Natomiast cóż, okazuje się, że oprócz podziału komórka może się połączyć z inną komórką, a może też zakończyć swój żywot, który jest zwany terminacją. Są też podziały następujące. Podział binarny, podział wielokrotny, podział przez pączkowanie i podział komórki prokariotycznej. Teraz właśnie chciałbym poprosić o rysunek 6. Podział komórki prokariotycznej. O tym już żeśmy mówili. Tu jest bardzo proste. Mamy DNA, mamy błonę komórkową, powiela się DNA wewnątrz komórki, następnie następuje takie rozjechanie się tego, błony komórkowe się zamykają w kolejne obiekty żywe i w ten sposób są utworzone dwie komórki potomne, które w teorii są identyczne, a w praktyce czymś tam trochę się mogą różnić. Tak? Cud, tak, to mówiliśmy, że to jest tak jakby, to już samo w sobie jest cud, a o podobnych cudach będziemy jeszcze za chwilę też mówili. Poproszę o kolejny rysunek, 7, bo tutaj jest podział, to są różne podziały komórek eukariotycznych. Szybciutko to sobie omówimy, bo... Dosyć szczegółowy jest ten rysunek, nie wiem, czy tak nasi widzowie zobaczą. Czy zobaczą, no ale to można sobie gdzieś tam wygooglać. Faza S, powielenie materiału genetycznego i teraz idziemy do mitozy. Mitozę już żeśmy omawiali, mamy to powielenie materiału genetycznego, centriole łapią ten materiał genetyczny, rozdzielają go na dwie, znowu błona komórkowa się zamyka i mamy dwie komórki potomne, bardzo podobne, prawie identyczne do tej komórki pierwotnej. Ale teraz jest inne przekształcenie meiotyczne, które polega na tym, że znowu mamy powielony materiał genetyczny i w pewnej fazie dochodzi do krzyżowania się tego materiału genetycznego, czyli pewne fragmenty z chromozomu jednego przechodzą do chromozomu drugiego. Czyli następuje przegrupowanie się tego, to jest tak zwany proces krzyżowo crossing over, to się nazywa po angielsku. No i następnie komórka się dzieli na dwie podobne, prawie identyczne, tylko proszę pamiętać, że one już mają pomieszane czyli informacja genetyczna nie jest taka sama. I tutaj na dole widzimy, że dalej te komórki się dzielą i w tym momencie otrzymujemy 4 potomne komórki, które mają mniej materiału genetycznego niż komórka wyjściowa. Dwukrotnie mniej. Poproszę o kolejny rysunek, 8, syngamia. Te właśnie komórki potomne, które powstają w wyniku meiozy, one w przypadku człowieka jest to komórka jajowa i plemnik, one się łączą. I to jest syngamia, to jest połączenie się dwóch komórek. Tak? One się łączą swój materiał genetyczny. I nowe życie powstaje. I powstaje nowe życie, dokładnie. Ja bym zachęcał Państwa do spojrzenia na właśnie różnego rodzaju przekształcanie się komórek z punktu widzenia systemowego, czyli jak one się przekształcają, tak? Bo to taki rozbudowuje trochę nasz aparat pojęciowy. Dobra, no więc teraz przychodzimy do... Powstała ta zygota, ta komórka, która przez jednych jest uważana już za nowe życie, obrońców życia poczętego, a przez innych jest uważana, że to jeszcze nic takiego nie jest, dopóki dziecko się nie urodzi, to w zasadzie nie można mówić o życiu, tak? No a pan co sądzi o tym? Ja nic nie sądzę. Ale jak można nic nie sądzić o tym? Ja uważam, że to już jest nowe życie, tak? Znaczy jest to nowe życie, tak uważam, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Poprosiłbym teraz o arcyciekawy film, wyemitowany przez National Geographic. To jest film, który w ogóle w oryginale był przyspieszony, natomiast ja go jeszcze bardziej przyspieszyłem. To jest właśnie jak różnicują się komórki z zygoty. Proszę zauważyć, tutaj zaczyna się jakiś ruch, no bo przecież pierwsza zygota była kulką, potem w wyniku tych podziałów, namnażania się komórek, a tutaj musi się uformować coś w rodzaju, my nie jesteśmy kulą, my przypominamy pączka z dziurką, takiego donata, tak? No bo mamy otwór od ust do odbytu, też jesteśmy, że tak powiem, na przelot możliwi. Proszę zauważyć, jak to wszystko się formuje. To jest dopiero cudo, prawda? No i znowu są dwie teorie, że jedna, że to wszystko jest zapisane w materiale genetycznym,
to cały ten proces, a inni uważają, że tutaj jest ingerencja jakichś sił zewnętrznych, ale my nie mamy żadnych dowodów, że te siły zewnętrzne i w ogóle ingerują, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Proszę zauważyć, mieliśmy zygotę, jedną komórkę. W wyniku podziału tworzy się nowy obiekt żywy wielokomórkowy, który będzie miał swoje funkcje życiowe, który będzie wiedział, co ma jeść i będzie wiedział, jak się rozmnożyć. Niesamowicie. Niesamowicie. Salamandrze notabene nie są potrzebne żadne lekcje z wychowania seksualnego, ona po prostu robi się, sama wie, jak to zrobić, ma to w sobie zaprogramowane już jako dojrzały obiekt. Zresztą ludzie tak samo, małpy tak samo, także Czyli to będzie salamandra. to będzie salamandra. Już są komórki zróżnicowane, no ja Albo mówię, to już jest bardzo przyspieszone, bo ja przyspieszyłem, no chciałem, żeby to się zmieściło poniżej 3 minut, bo no, żeby widzów Czy nie jest zanudzać. taki filmik, Jest na YouTubie, tak. ale który obrazuje, jak człowiek się Nie rodzi? sądzę. Myślę, ale można próbować, znaczy ja nie znalazłem takiego, tak? Tutaj jest właśnie salamandra. Szkoda, bo dobrze by było to zobaczyć. Dobrze by Niektórym było to zobaczyć. Pewne dokładnie, rzeczy może tak. uzmysłowić. Pewne rzeczy dokładnie można uzmysłowić. No to już przecież jest obiekt żywy, tak? Ona już tam kombinuje coś, zaraz rozerwie tą swoją błonę. Tutaj mamy te skrzela takie, które tam potem zanikają. Zaraz da nura. Także- I teraz bierze udział w grze. I zaczyna brać udział w grze dokładnie o zasoby. Tak ona wygląda zaraz po powiedzmy urodzeniu. Tutaj widać, właśnie jak płyny ustrojowe już przepływają, czyli są uformowany system krwionośny tej salamandry. Tutaj bije serce, także to no właśnie tak to jest. I na pewnym poziomie ogólności człowiek rozwija się dokładnie tak samo, tak? To znaczy też od zygoty, też budowany jest układ krwionośny i tak dalej, i tak dalej. Zygota. W wyniku tego podziału jesteśmy zbudowani z 10 do 14 potęgi komórek. Tyle komórek Pan ma w sobie. Na marginesie w Pana I jedna jeszcze tu na stole. Jedna jeszcze na stole, tak. Na marginesie z ciekawostek w Pana jelitach, bakterii jelitowych jest więcej niż Pana komórek. Także trudno powiedzieć, kto tu dominuje, czy Pana komórki, czy raczej jest Pan, no na pewno liczbą one Pana komórki przewyższają. Nie tylko się dzielą te komórki, ale tak jak żeśmy zauważyli, one się różnicują, to znaczy zmieniają się. No przecież Pan jest zbudowany z komórek skóry, Pan jest zbudowany z komórek kości. Przecież to są zasadniczo... Mięśni. Mózg. Mięśnie się kurczą, mózg myśli, tak? To są zasadniczo różne komórki. Komórki mózgowe, jak się już ukształtują, to trwają przez całe Pana życie. Może je Pan świadomie niszczyć, spożywając dużo alkoholu. się biedne giną. komórki. Tak, ale wie Pan... To trzeba oszczędzać komórki. Tak. Zgodnie z definicją Johna von Neumanna, który powiedział, że żeby system był niezawodny, to trzeba dublować co najmniej jego elementy, dlatego mamy dwoje oczu, mamy dwoje uszu, natomiast tych komórek mózgowych, które ze sobą współpracują, zdaje się, że też mamy w bardzo dużym nadmiarze. To jest ciekawostka, bo skąd się ten nadmiar wziął? Jest taka teoria opracowana przez Polaka. Jeżeli widzowie wyrażą takie zainteresowanie, to być może już po ukończeniu całego cyklu byśmy sobie o tym też powiedzieli, bo jest naprawdę dosyć ciekawe podejście. Różnicują się komórki, czyli zmieniają swoją postać, swoją funkcję. Znaczy budowa jest ciągle ta sama, mamy ciągle jądro, mamy i tak dalej, ale są elementy, które są zupełnie różne. Mamy 200 typów komórek w naszym ciele. I teraz bym poprosił 10. rysunek, różnicowanie się komórek. No, za chwilę. 10. jest, też nie jest duży. Otóż mamy tą zygotę i proszę zobaczyć, że mamy takie tory różnicowania się komórek. Komórki płciowe są na górze, tak? Czyli komórki jajowe i plemniki. Mamy komórki somatyczne, tak? Czyli to są komórki somatyczne i komórki płciowe, taki jest podział, a potem Te komórki płciowe najmniej się zmieniają, tak? No najmniej się zmieniają, tak, dokładnie, bo ich tor jest, one się praktycznie w ogóle nie zmieniają, tam trochę może materiał genetyczny się tam jakoś przeczesze, ale to nie jestem tego pewien. I komórki somatyczne, mamy ektodermę, mezodermę, endodermę. Proszę zauważyć, że jak różne są te tory, no bo w mezodermie weźmy, że są tworzone kości, ale jest tworzony również serce i naczynia krwionośne. Cały układ krwionośny z tych komórek powstaje. No i
takie kilka pojęć. Histogeneza to jest różnicowanie się komórek, morfogeneza to jest powstawanie narządów. No i już widzowie, niektórzy w swoich komentarzach do naszych poprzednich odcinków pisali, ciekawe co ten Kubań powie, jak to jest, że to się wszystko różnicuje i że z tego powstaje człowiek albo salamandra. Ciekawe co ja powiem. No więc Też powiem jestem to. ciekaw. Co pan powie? No więc jestem. Co Cóż ja powie mogę Kubań? biedny powiedzieć? No tylko tyle, co wiedzą naukowcy, że do końca nie wiedzą, na czym to polega. Ale z kolei jako informatyk mogę powiedzieć, że jest takie pojęcie jak kompilacja warunkowa, które polega na tym, że program kompilowany jest w zależności od pewnego rodzaju parametrów. On się może zrobić taki albo taki, no i już. Czyli efekt końcowy może zależeć od parametrów. I cóż my mamy? Być może o tym, żeśmy nie zatrzymali się, kiedy mówiliśmy o genomie. Otóż w genie mamy tak zwane sekwencje regulatorowe genu. Wzmacniacze powodują, że wzrasta prawdopodobieństwo wyprodukowania elementu na podstawie danego genu. Natomiast wyciszacze obniżają to prawdopodobieństwo. Sekwencje regulatorowe sterują zachowaniem komórki w zależności od jej typu i warunków zewnętrznych. No i te sekwencje prawdopodobnie są uruchamiane w zależności od warunków zewnętrznych. I teraz te warunki zewnętrzne, proszę zauważyć, że jeżeli komórka się dzieli, to ona może być tak zaprogramowana, że jeżeli w Twoim otoczeniu nie ma jakiejś tam liczby komórek do Ciebie podobnych, to nic nie rób, to dziel się dalej. Ale jeżeli ta liczba jest większa, to już działaj trochę inaczej, to już właśnie się różnicuj. Prawdopodobnie jest to właśnie zapisane wszystko w genach, tylko my oczywiście nie wiemy, na jakiej zasadzie Czyli to taki jest algorytm. zrobione. Algorytm, dokładnie tak. Uruchamiaj to, nie uruchamiaj tego. Co więcej, u bardzo wielu typów obiektów żywych jest tak zwany, żebym nie skłamał, mogę się pomylić, telomer chyba. To jest taki fragment genu, który przy każdym podziale się skraca. Czyli komórka de facto wie, na którym poziomie podziału ona się znajduje. I teraz osoby długowieczne żyją dlatego, że ich komórki trochę dłużej żyją, bo jest powiedziane, że ten telomer może, znaczy, że komórka może się chyba bodajże 52 razy podzielić i koniec, i więcej nie może. Tak to znalazłem, tak? Czyli nasze te podziały komórkowe są ograniczone do określonej liczby tych podziałów. W związku z tym to, że komórka się różnicuje i potem jak ona się zachowuje, proszę przypomnieć sobie ten film z tą salamandrą, że pewna grupa komórek zaczęła wchodzić do środka tego, tak? Tworzyć ten lej, ten właśnie otwór gębowy, który potem prawdopodobnie ma się stać odbytem, albo na odwrót, odbyt, który przekształci się, połączy się z drugim fragmentem kuli i będą stanowiły ten przelot środkowy. Przelot, który służy pozyskiwaniu zasobów. Pozyskiwaniu, dokładnie, pozyskiwaniu, Energii przetwarzaniu, dokładnie, zasobów pożywienia. budulcowych. Tak, to nie tylko energia, zasoby budulcowe. To energia też. Energia. W związku z tym ja taką, no mam taką, znaczy to tak jakby najkrócej można to powiedzieć, że różnicowanie zależy od uwarunkowań zewnętrznych i czasu, czyli tej historii powieleń. Uwarunkowania zewnętrzne, ktoś tam w komentarzu zauważył, że zapłodnione jajo nie rozwinie się, jak je położymy na stole, tylko wymaga określonych warunków, właśnie zakotwiczenia się w macicy, która potem odpowiednim systemem naczyń dostarcza właśnie jedzenia, tak? Czyli suplementuje ten płód. Będziemy jeszcze o tym mówili. Pytanie jest zasadnicze, na które znowu biologia nie odpowiedziała. Jak to się dzieje, że doszło do różnicowania się komórek? Jak w ogóle doszło do tego, że się różnicuje zbiór obiektów żywych i nagle te obiekty żywe specjalizują się. Niektóre się specjalizują w czymś. Ewolucja. No tak, ewolucja. I zaraz powiemy o tym, że były takie badania robione, jeżeli chodzi o susły, jakieś polarne, i stwierdzono, że jeżeli suseł jest sam, to on dostrzega przeciwnika z odległości 30 metrów. Bodajże lisa polarnego. Natomiast jeżeli te susły tworzą grupę, to niektóre sobie jedzą, niektóre wystawiają swoje pyszczki. No i badanie jednoznacznie wykazało, że umiejętność rozpoznania przeciwnika wzrasta 10-krotnie, do 300 metrów. Czyli ta współpraca.
z jednej strony współpraca, ale proszę też zauważyć, że tym samym obiekt żywy podniósł swoje umiejętności obrony samego siebie, czyli pozyskujemy, wiemy jak pozyskiwać, ale jak nie oddać, tak, no żeby nie zginąć samemu. W związku z tym jednoczymy się w stada. Też jest udowodnione matematycznie, że połączenie się w stada, ławice jest bardzo korzystne. To już dawno temu, ponad 100 lat temu, to odkryto taka teoria właśnie, że jest drapieżnik, potem są te rybki. I jak one czyli się... przecież współpraca, no każdy gołym okiem może sobie spojrzeć, każdy laik na przyrodę, nawet na przecież to, jak ludzie się grupują, jak my żyjemy. No i wiadomo, że jest współpraca. No to... I jak się specjalizujemy. Pan jest dziennikarzem. No dobrze, ale jeszcze o tej współpracy. Tak. To chyba nie jest nic nowego. No nie jest nic nowego i właśnie, wie pan, ja jestem zaskoczony, że biolodzy do tej pory, no bo ja oglądam filmy z 2019-2015 roku, oni ciągle to drzewo Darwina, tak jakby mi ktoś wypalił w tych mózgach i oni nie zadają sobie tego fundamentalnego pytania, pomimo że rosyjscy naukowcy o tym już od dawna mówili, że raczej dominuje, raczej oni by szukali właśnie na współpracy tych podstaw życia, a nie na konkurowaniu, a Lynn Margulis wyraźnie pokazała, że ta współpraca musiała mieć miejsce, bo mamy w postaci mitochondriów, które są wewnątrz naszych komórek, dowód na to, że właśnie ta endosymbioza no to może przebiegała. To drzewo, no bo wiadomo, że rywalizacja też jest elementem życia. Oczywiście. Nigdy nie będzie inaczej. Panie... To może do tego drzewa liście takie dorysować? Nie. I przebudujemy je już w następnym odcinku, przebudujemy. Zobaczy pan, będzie pan pewno niezadowolony, bo nazwałem to jeszcze wtedy. Zobaczymy, to sobie podyskutujemy, czy nazwa się panu podoba, czy się panu nie podoba. Ale jedno, co pan zauważył i co pan teraz wyraźnie powiedział, jest współpraca i jest konkurowanie. To są dwa elementy. Ja nazywam to elementy ortogonalne. I jak pan pamięta, mówiliśmy o myśleniu redukcjonistycznym i mówiliśmy o myśleniu teoriogdowym i monogościowym. I właśnie to, że pewne rzeczy, pewne czynniki mogą mieć dwojakiego rodzaju skutek, to jest myślenie mnogościowe i teoriogrowe. I właśnie naukowcy tak jakby nie potrafią wyskoczyć z tego swojego schematu albo redukcjonistycznego, albo w lepszym przypadku systemowego. I to według mnie, no, będę się starał, zresztą staram się, żeby właśnie Państwu uzmysłowić. Bardzo ładnie Pan to wychwycił, tak? Czyli weszliśmy na wyższy poziom myślenia. Mnogościowe i teoriogrowe. Teoriogrowe, no bo już Pan nie postrzega siebie wyłącznie jako Krzysztofa Lecha Łukrze, ale jako pewną taktykę struktury i pewną taktykę zachowań, tak, charakterystycznych. Teraz, jeżeli pójdzie pan po podwyżkę do swojego szefa, no to będzie pan grał o zasoby. On nie będzie panu jej chciał dać, a pan będzie chciał ją jednak uzyskać, tak? No i cała gra, różnego rodzaju rozmowy. Pana strategią będzie uzyskanie większej zapłaty, jego strategią, żeby jednak panu tam tak za dużo nie dać, tak? No ale wszystko przecież też w ramach właśnie współpracy. Tak. W jednym podmiocie. Oczywiście, jeżeli dyskutujecie na takim poziomie dosyć świadomym, o tym też sobie możemy porozmawiać kiedyś, no to dojdziecie do konsensusu, tak? Wyłożycie swoje racje, no, ktoś coś tam może ukryć i tak, bo być może pana podkupił TVN w tej chwili i panu tam dadzą 10 razy więcej, no i będzie klops, tak? Ale no mówię, to jest pewnego rodzaju gra i widzę, że pan już zaczyna też postrzegać, że po prostu są te gry, one są, całe życie po prostu jest fundamentem życia, jest właśnie granie o zasoby. Dobrze, teraz w związku z tym to stado mieliśmy, tak? Znaczy stado susłów, jak wiemy w stadach lwów jest też specjalizacja, samice polują, lwy to tam tylko pożerają dzieci nie swoje, pilnują tak jakby moralności wewnątrz tego stada, żeby samica miała tylko wyłącznie z nimi struktury dzieci. stada. Struktury stada. No ale weźmy ryby, sardynki, nie są wyspecjalizowane. No i teraz wprowadzimy Państwa w to zagadnienie selekcji. Otóż, jeżeli mamy grupy, które są niewyspecjalizowane, czyli mamy te susły, które nie są w stanie rozpoznać na 300 metrów, tylko ta grupa rozpoznaje dalej na poziomie 30 metrów, no to ona nie ma przewagi konkurencyjnej. Ona po prostu rozpadnie się, tak? No bo przegra w konkurencji. Natomiast jeżeli ta grupa się zróżnicuje, wykształci właśnie pewne lepsze swoje zdolności, to ona ma większą przewagę konkurencyjną. I teraz chciałbym Państwu pokazać taki film krótki o czymś, o czym na pewno
na lekcjach biologii wam nie powiedzą. I też bym namawiał studentów, którzy studiują biologię, żeby się tym tematem mocno zainteresowali. Cóż jest to za temat? Polski matematyk Stanisław Ulam poprosił pewnego razu Paula Samuelsona, ekonomistę i laureata Nagrody Nobla, by ten wymienił choć jedną teorię sformułowaną na polu nauk społecznych, która byłaby prawdziwa i jednocześnie nie była banalna lub oczywista. Po kilku latach Samuelson w odpowiedzi wymienił teorię korzyści komparatywnych Davida Ricardo. David Ricardo żył ponad 100 lat temu. Ze stosownym komentarzem. O tym, że jest logicznie prawdziwa, matematyka przekonywać nie trzeba. O tym, że nie jest oczywista, zaświadczają tysiące ważnych i inteligentnych ludzi, którzy nie potrafią jej sami pojąć lub w nią uwierzyć, nawet gdy im ją się wytłumaczy. Wspaniały komentarz do wprowadzenia w tą teorię. Ja uważam w ogóle, że to jest nie tylko teoria, ale to jest w ogóle prawo korzyści komparatywnych, które wymusza, tak jak grawitacja, wymusza specjalizację w grupach. A teraz, żeby wytłumaczyć Państwu, na czym to prawo, na czym właśnie przewaga korzyści komparatywnych polega, posłużyłem się i bardzo za to dziękuję, wycinkiem z filmu, z takiej serii filmów Prosta ekonomia. Myślałem, że pan powie właśnie o tym. Tak, zrobili to po prostu genialnie, jest naprawdę świetnie zrobione i teraz mam taki apel do Państwa. Ekonomia jest fundamentem biologii. Dobrze by było, żeby Państwo troszeczkę poszperali, nabrali trochę więcej wiedzy właśnie w tym zakresie. Korzystajcie z tych filmów prostej ekonomii, polecajcie ją znajomym, ale to nie wszystko. Polecajcie politykom, bo oni po prostu nie mają o tym pojęcia. Ja nie mówię, że o prawie korzyści komparatywnych, ale o innych aspektach, które właśnie prosta ekonomia pokazuje. Poproszę o film numer 11. Przedstawmy to w liczbach. Załóżmy, że oba ludy, północny i południowy, produkują zarówno deski, jak i pomarańcze, pracując 10 godzin dziennie. Ludzie z północy poświęcają 6 godzin na produkcję 3 ton desek, a następnie 4 godziny na produkcję 1 tony pomarańczy. Południowcy poświęcają 5 godzin na wyprodukowanie 4 ton pomarańczy, a kolejne 5 godzin na produkcję 1 tony desek. W tej konfiguracji w gospodarce są 4 tony desek i 5 ton pomarańczy. Gdyby jednak obie nacje poświęciły się specjalizacji, to ludzie z północy przez 10 godzin wyprodukują 5 ton desek, a ludzie z południa 8 ton pomarańczy. W efekcie tego w gospodarce byłoby o 1 tonę więcej desek i o 3 tony więcej pomarańczy. Jak już zapewne zdążyłeś się zorientować, oba kraje lepiej by zrobiły, gdyby skupiły się na produkcji tego, w czym mają przewagę. Ludzie z północy powinni produkować drewno świerkowe i wymieniać je na pomarańcze. Odwrotnie powinni czynić ludzie z południa. Dzięki temu w gospodarce będzie więcej pomarańczy i więcej drewna, więc każdy będzie miał więcej tego, co potrzebuje. Obie strony zyskają na podziale pracy i wymianie handlowej. Przyjmijmy jednak, że ktoś jest lepszy całkowicie we wszystkim od drugiego. Co wtedy? I tu dochodzimy do przewagi komparatywnej. Załóżmy, że mamy genialnego śpiewaka operowego oraz sprzątacza, którego najwyższym wkładem w działanie opery może być ścieranie podłóg, gdyż nie posiada żadnych innych zdolności. Śpiewak jest od sprzątacza lepszy we wszystkim. Jest bardziej inteligentny i lepiej zorganizowany. Z oczywistych powodów lepiej radzi sobie w śpiewaniu, jednak jest też od niego lepszy w każdym innym aspekcie funkcjonowania opery. Lepiej gra na instrumentach, lepiej zarządza personelem, jest lepszym organizatorem, a nawet lepiej sprząta podłogi, niż zrobiłby to sprzątacz. Kto będzie miał większe szanse zdobyć pracę na stanowisko sprzątacza, gdyby ogłoszona została rekrutacja? Śpiewak, prawda? No właśnie nie. Śpiewakowi nie opłaca się w ogóle na to stanowisko kandydować, gdyż jego kosztem alternatywnym jest rezygnacja ze śpiewania, za które otrzymuje górę forsy. Przy swoich wysokich kosztach życia musiałby żądać absurdalnie wysokiej kwoty za ścieranie podłóg. Mimo że sprzątaczowi zmycie podłogi zajmie więcej czasu, to większą wartością dla innych jest to, że śpiewak śpiewa zamiast efektywniej sprzątać. Wiemy to po różnicy w zarobkach na tych dwóch stanowiskach. W efekcie dzięki przewadze komparatywnej sprzątacz ma większą szansę zdobyć pracę na tym stanowisku niż artysta, gdyż artysta ma za dużo do stracenia, żeby zabierać się za taką pracę. Gdyby śpiewak miał przyjąć tę pracę, gospodarka miałaby się jeszcze gorzej.
gdyż mielibyśmy tylko czyste podłogi, biedniejszego śpiewaka i bezrobotnego sprzątacza. Ale my nie chcemy, żeby śpiewak sprzątał. Chcemy, żeby śpiewał, bo to stanowi większą wartość dodaną. Chcemy, żeby sprzątał ten, kto nie ma zdolności do innych rzeczy. Dzięki przewadze komparatywnej mamy czyste podłogi, bogatego śpiewaka, zatrudnionego sprzątacza i jeszcze zaspokojone potrzeby estetyczne dzięki słuchaniu operowej muzyki. W dalszym ciągu wszyscy na tym zyskują. Genialne, po prostu jest to genialne, po prostu genialne wytłumaczenie tego, o czym mówi Samuelson, że zaświadczają tysiące ważnych i inteligentnych ludzi, którzy nie potrafili sami pojąć tej teorii, ani uwierzyć nawet, kiedy im ją wytłumaczono. Apel do Państwa, jeżeli są wśród Państwa nauczyciele, według mnie można robić te zadanka właśnie na bananach, kokosach, różnych deskach świerkowych i tak dalej. Wydaje mi się, że już od 4. klasy szkoły podstawowej. Daje to głębokie pole do zastanowienia się, do refleksji właśnie i to jest takie wprowadzenie do ekonomii. Wspaniałe zadanka można robić naprawdę. Jeżeli ktoś jest chętny, może wejść na moją stronę, tam są przykłady. Ja zrobiłem to na bananach. Tutaj mamy deski świerkowe, są różne liczby. Ten drugi fragment filmu, kiedy on pokazuje, że jeżeli zatrudnimy śpiewaka jako sprzątacza, to jako całość, czyli jako obiekt będziemy niekonkurencyjni, tak? Bo po prostu ten obiekt nie będzie potrafił ani dobrze zdobyć zasobów, ani ich wykorzystać i stąd właśnie ja formułuję, że istnieje obiektywne prawo, podobne do prawa grawitacji, obiektywne prawo korzyści komparatywnych, które jest odpowiedzialne za to, że grupy obiektów żywych się różnicują i tworzą kolejne obiekty, tak? No bo de facto jest Pan systemem złożonym... No dobrze. A dzisiaj porozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach, między innymi o prawie komparatywności, o tym, jak powstaje życie. Mogliśmy sobie zobaczyć tego. Rewelacyjny film właśnie, jak powstaje salamandra z zygoty. No i teoria gier. Życie to I teoria gier, tak. A Pan jest strukturą i taktyką struktury, a tak jak się Pan zachowuje, to jest taktyka zachowań. Okej. Ja też. To dziękuję bardzo za rozmowę i wracamy już niedługo z kolejnym odcinkiem o ewolucji, o współpracy i walce. Tak, wejdziemy w taki, rozdrapiemy pewną ranę, prawdopodobnie będzie bardzo dużo komentarzy, bo zaczniemy mówić po prostu o procesie ewolucji. Niezadowoleni będą ewolucjoniści, bo złamiemy parę dogmatów. Prawdopodobnie kreacjoniści też będą niezadowoleni, no bo będziemy mówili o procesie ewolucji, tak? To kto będzie zadowolony? Wie Pan co, to tacy już bardzo wysokiej klasy naukowcy, to bodajże Galileusz powiedział albo Leonardo da Vinci, ale też Edward O. Wilson powiedział, że prawda w zasadzie nie zadawala nikogo, że właśnie są grupy dogmatyków i oni albo tak, a tutaj to tak nie za bardzo, bo im nie pasuje. Ja zauważyłem już w komentarzach, że są ludzie jednak, którzy komentują właśnie też na takiej zasadzie troszeczkę z taką rezerwą. Okej, tutaj jest taka grupa ludzi, tu jest taka grupa ludzi, ale jednak próbujmy dociekać do istoty rzeczy. I to chciałbym promować dalej w tych naszych pogadankach. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Polecamy jeszcze Państwu tutaj tę książkę 59 klucz do zrozumienia zagadki powstania życia. No i zapraszamy oczywiście do oglądania i poprzednich, i następnych odcinków naszego cyklu Fizyka życia. Z nami był Jan Kubań. Ja się nazywam Krzysztof Lech Łuksza.